Cześć! Dzisiaj diagnostyka silnika na podstawie rezystancji uzwojeń. Porównajmy, jak widziana jest rezystancja silnika z punktu widzenia zasilania 400 V. Dla silnika 230 na 400 V mamy go połączonego w gwiazdę. Rezystancja, jaka jest widziana z punktu widzenia zasilania 400 V, to podwójna rezystancja pojedynczego uzwojenia. Natomiast dla silnika 400 na 690 V rezystancja pojedynczego uzwojenia jest 3 razy większa niż rezystancja pojedynczego uzwojenia dla silnika 230 na 400 V. Jednakże taki silnik jest połączony w trójkąt i rezystancja jego uzwojenia widziana z punktu widzenia zasilania 400 V to 2/3 rezystancji pojedynczego uzwojenia silnika. Podsumowując, warto zauważyć, że dla silników o tej samej mocy rezystancja silnika widziana z zacisków zasilanych tym samym napięciem jest mniej więcej taka sama. W rzeczywistości sama rezystancja uzwojenia zależy od wielu parametrów mechanicznych silnika, czyli np. materiału uzwojenia, średnicy uzwojenia, długości uzwojenia, a ta długość zależy od ilości zwojów na jedną cewkę, ilości cewek przypadających na jedno uzwojenie, ilości zwojów umieszczanych w danym żłobku oraz ilości żłobków, które obejmuje dana cewka uzwojenia. Te wszystkie parametry mają później wpływ na wartość sprawności silnika i wartość kosinusa φ, czyli współczynnika mocy.